Kiedy opowiadamy o Mieszku I, często widzimy w wyobraźni silnego księcia, który krok po kroku buduje państwo, podbija kolejne ziemię, narzuca władzę Pomorzanom i triumfuje w każdej, powiedzmy, wojnie. Ale prawdziwa historia, ta, którą sugerują najstarsze kroniki i archeologia, wygląda zupełnie inaczej, aniżeli historia, którą słyszeliście w szkołach w poprzednim systemie. Bo jest znacznie bardziej dramatyczna, bardziej też ludzka i przede wszystkim dużo bardziej, co najważniejsze, niepewna. To opowieść o ambicji, która zderzyła się z nieujarzmioną krainą, o władcy, który na Pomorzu doświadczył porażek tak głębokich, osobistych, wręcz katastrofalnych, że późniejsi kronikarze woleli po prostu o nich milczeć. Czy to jest fair? Teraz wyobraźcie sobie Polskę w czasach pierwszego Piasta, zanim powstały jakiekolwiek struktury, które dziś nazywamy naszym państwem polskim. To była mozaika przecież plemion, związków rodowych, gospodarki opartej na prostym rolnictwie, a przede wszystkim pewnego rodzaju mafii, grupie ludzi, którzy napadali na innych. Żadnych granic w naszym współczesnym rozumieniu. Żadnych dróg łączących grody. To świat pogańskich obrzędów, jeszcze nie chrześcijan, świętych gajów i polityki uprawianej mieczem albo sojuszem małżeńskim. Nasz Mieszko wchodzi w ten świat jako dziedzic tego, co później nazwiemy państwem. Jego pozycja była bardzo krucha. Grody w Wielkopolsce dopiero się tak w istocie rzeczy umacniały, a samo Pomorze, kraina silna, bogata i powiązana handlem z Morzem Bałtyckim, była dla ówczesnych Polon jednocześnie zagrożeniem i oczywiście wielką okazją. Dlatego Mieszko bardzo wcześnie skierował swój wzrok właśnie na północ. Zatem wyobraźmy sobie teraz Pomorze X wieku nie jako jakieś peryferia rodzącego się państwa Piastów, lecz jako własny, całkiem odmienny inny świat, rozciągnięty wzdłuż Bałtyku, pocięty rzekami, gęsty od grodów i różnych interesów, co ważne. Na tej mapie nie ma nazw, ale są granice możliwości. I właśnie w tej przestrzeni można umieścić hipotetyczne władztwo Wichmana. Nie państwo w naszym rozumieniu, jak później nakreśliliby to pewnie historycy, lecz konfederację interesów, opartą na handlu, wojnie i sojuszach. Rdzeniem tego władztwa byłby pas wybrzeża od ujścia Odry aż po wschodnie Pomorze. Obszar przecież bogaty nie w ziemię, lecz w kontrolę przepływu. Rzeki, którymi spływały futra, bursztyn, oczywiście niewolnicy i towary luksusowe, były ważniejsze niż proste granice. To nie przypadek, że centrum ciężkości leżało przy właśnie ujściu Odry, o które później bił się Mieszko z Wichmanem, a sam Wolin, ogromne wielokulturowe emporium, mogło pełnić rolę serca tego właśnie układu. Nie żadnej stolicy, ale bardziej węzła, miejsca, gdzie spotykali się Słowianie, Nordycy, kupcy z Rusi i pośrednicy z Zachodu. W hipotetycznym władztwie Wichmana Wolin byłby czymś więcej niż samym portem, byłby gwarantem pewnej niezależności. To tu gromadzono wszelkie bogactwo, to tu werbowano różnych wojowników, to stąd płynęły różne wartościowe informacje. Zatem kto kontrolował Wolin, ten miał dostęp do naprawdę szerokiego świata i mógł powiedzieć jedno wielkie nie, zarówno Piastom, ale też oczywiście cesarstwu. Ale Wichman nie rządził tutaj sam. Jego siła nie polegała przecież na administracji ani na aparacie przymusu. Polegała na sieci bardziej powiązań, bo na zachodzie kluczowe były słowiańskie plemiona Połabia, Redarowie, Obodryci, Wieleci. Społeczności bardzo wojownicze, przyzwyczajone do walki, zahartowane, nieufne wobec chrześcijańskich monarchii, a jednocześnie głęboko zanurzone w handlu i łupieszych wyprawach w każdym kierunku. I dla nich Wichman nie był żadnym wielkim pierwszym władcą, był tylko oczywistym liderem wojny, kimś, kto łączył ich interesy w jednym spodziewanym kierunku. Handel był spoiwem tego świata, jak już mówiłem przecież wcześniej. Z Pomorza płynęły na północ futra, wosk i niewolnicy. W zamian przychodziło srebro, broń, prestiż. Nordycy nie byli najeźdźcami, byli bardziej partnerami. Ruś nie była odległa, była połączona handlem, a Połabie stanowiło zaplecze militarne i też polityczne. To nie był wcale chaos, to był system, tylko inny niż ten, który budował Mieszko. Zatem konflikt był nie do uniknięcia.
Starcie między Wichmanem a Piastami nie było więc starciem jakiejś dzikości z pewną cywilizacją. Było starciem dwóch modeli świata. Mieszko budował państwo scentralizowane. Daniny, drużyna, chrześcijaństwo, uznanie cesarza. Wichman funkcjonował w logice konfederacji. Autonomia, handel, wojna sezonowa, prestiż zamiast twardego urzędu. Dopóki trwał ten konflikt, oba modele mogły istnieć obok siebie. Problem w tym, że tylko jeden z nich mógł dawać trwałość na dłużej i trzeba było to w końcu kiedyś nieuchronnie i tak rozstrzygnąć. Zatem w tym hipotetycznym scenariuszu, gdyby Wichman utrzymał życie i wpływy, jego władztwo mogłoby objąć Pomorze Zachodnie, Środkowe i Wschodnie, jako taką luźną strefę powiązań. Kiedyś może i jakieś protopaństwo. Wtedy grody byłyby lokalnie niezależne, ale związane wspólnym interesem, obroną szlaków handlowych i oporem wobec ekspansji Piastów. Wolin byłby czymś bardziej w rodzaju arbitra, Połabie takim zapleczem militarnym, a Bałtyk otwartą bramą handlową na cały świat. Taki twór z pewnością nie przetrwałby wieków, jak pokazała historia, nie stałby się jakimś potężnym królestwem, ale mógłby zatrzymać historię naprawdę na kilka pokoleń, sprawić, że Pomorze nie zostałoby w końcu przez kogoś wchłonięte, lecz pozostało pewnym niezależnym pasem między wschodem a zachodem, światem, w którym nie rządzi jedna korona, lecz sieć różnych interesów. I być może właśnie dlatego Wichman musiał w końcu przegrać, bo historia Europy Środkowej w X wieku nie nagradzała wcale tych, którzy łączyli, nagradzała tych, którzy centralizowali, to jest bardzo istotne. I przez chwilę, bardzo krótką, bardzo intensywną, Pomorze mogło pójść inną drogą. Tym kierunkowskazem był wtedy Wichman, ale na tej drodze stanął nasz Piast, Mieszko, przekreślił to ostatecznie i stworzył tak naprawdę tylko odwiecznie otwartą ranę, bo nikt końcowo nie znalazł na nią żadnego lekarstwa. Była to wiecznie przeklęta ziemia, chyba przez wszystkich. Ale jakoś trzeba było to w końcu okiełznać. To nie była decyzja religijna czy też ideologiczna, to była czysta geopolityka. Kto kontrolował ujście Odry, ten kontrolował handel. Kto kontrolował handel, ten stawał się coraz bogatszy. A kto stawał się bogatszy, ten budował silniejszą armię. Pomorze było dla Mieszka bramą na świat, ale było też największym wyzwaniem i jednocześnie zagrożeniem. Pomorzanie byli ludem twardym, dumnym i dobrze zakorzenionym w tradycjach, których żadna siła zewnętrzna nie była w stanie łatwo wykorzenić, zniszczyć i złamać. Pierwsze wyprawy Mieszka na Pomorze nie są opisane oczywiście w kronikach i już to jest przecież podejrzane od samego początku, bo milczenie źródeł wczesnośredniowiecznych zazwyczaj oznacza, że wydarzyło się coś niewygodnego dla strony, która później właśnie spisywała te relacje. Natomiast archeologia wcale nie milczy. W grodach pomorskich widać ślady gwałtownych zniszczeń z połowy X wieku, ale nie są to ślady trwałego też podboju. To ślady bardziej najazdów, walk, krótkotrwałego okupowania i natychmiastowego odwrotu, może ucieczki. Jakby ktoś próbował narzucić władzę, ale końcowo został odparty lub poniósł zbyt ciężkie straty, by tkwić w tym miejscu. W dodatku w tym samym okresie pojawia się w źródłach postać, która dla Mieszka staje się uosobieniem koszmaru i najgorszej klęski – Banita Wichman. Wichman to prawdziwy antybohater tej historii. Zbiegły sas, renegat, człowiek, który popadł w konflikt nawet z cesarzem i znalazł schronienie u plemion połapskich, pogan, czyli wrogów cesarza. Ale dla Wolinian i Wieletów był po prostu prezentem z niebios od ich pogańskich bogów. Musiał mieć przecież znajomości z przeszłości, doskonałe rozeznanie miejscowego terenu, był doświadczonym wojownikiem, który znał taktykę Niemców i potrafił prowadzić bitwy na poziomie, o jakim lokalni wodzowie połapscy mogli tylko do tej pory marzyć. Dla Mieszka natomiast był przekleństwem. To właśnie Wichman dwukrotnie rozbił jego wojska. To on zabił mu rodzonego brata. To on też pokazał Pomorzanom i też Połabianom, że ci Polanie wcale nie są tak niezwyciężonym mocarstwem, plemieniem, a ich władca jest podatny jak najbardziej na ciosy i można go pokonać. W kronice Widukinda zapisano to
sucho, ale ślady tej tragedii musiały odbyć się na całym przecież rodzącym się państwie. Dwukrotna klęska i śmierć członka dynastii mogły zachwiać autorytetem Mieszka do tego stopnia, że jego dalsze panowanie nie było już wcale takie przewidywalne i też oczywiste. I to jest właśnie ta chwila, ta sytuacja słabości, gdzie rodzi się największy zamach polityczny wczesnej historii powstającej co dopiero Polski. Sojusz z Czechami i chrzest. Oczywiście mówiłem już o tym wielokrotnie wcześniej, ale powtórzę, nie chodziło o nawrócenie jakichkolwiek zbłąkanych pogańskich dusz. Chodziło o zwykłe przetrwanie. Mieszko rozumiał, że sam Pomorza nie ujarzmi, że potrzebuje posiłków armii, której Polanie nie posiadali. Potrzebuje przede wszystkim jazdy. Potrzebuje też prestiżu. Potrzebuje międzynarodowego parasola ochronnego. Widzimy, czy tak naprawdę tamte czasy różnią się od naszej współczesnej sytuacji geopolitycznej. Wtedy chrzest miał 3 bardzo praktyczne skutki. Po pierwsze, Mieszko przestał być naturalnym celem niemieckich margrabiów, którzy chętnie, w cudzysłowie, chrystianizowali miejscowych, a tak naprawdę napadali ich, mordowali i uprowadzali w niewolę. Po drugie, zyskiwał czeskich sojuszników, a wraz z nimi elitarną jazdę czeską. A po trzecie, mógł w końcu w oczach sąsiadów udawać, przynajmniej teraz jeszcze, władcę równorzędnego wszystkim książętom z Rzeszy. Nadchodzi bardzo ważny rok, czyli rok 967, kiedy Mieszko rusza na Wichmana, ale tym razem już jako chrześcijański książę, otoczony elitarną jazdą czeską i wspierany oczywiście przez własną, coraz lepiej zorganizowaną elitarną drużynę wojenną. Ta bitwa to jeden z najlepszych przykładów wczesnośredniowiecznej taktyki opisanej w źródłach. Wichman, przywódca być może konkurencyjnego już wtedy księstwa, pragnący tej samej władzy, tego samego dostępu do Bałtyku, ustawił swoich ludzi w gęstą kolumnę piechoty, której zamiarem było rozerwanie linii przeciwnika potężnym uderzeniem. Mieszko zrobił coś, co było chyba szaleństwem, ale zarazem świetnym majstersztykiem wojennym. Nakazał oczywiście udawany odwrót. Zmuszona do pościgu piechota Wichmana dała wciągnąć się w tą pułapkę. Straciła kontakt z obozem, wpadła w zasadzkę. Jazda Mieszka i czeska uderzyła wtedy ze skrzydeł. Piechota nagle wróciła do walki. Wichman walczył do końca, ale został otoczony. Zbiegł, a wkrótce, pomimo próby poddania się, został zabity. Być może niekoniecznie z rozkazu Mieszka, chociaż ten miał bardzo dobre ku temu powody osobiste, ale wściekłość miejscowych ludzi też mogła tutaj zrobić swoje, bo Wichman zginął w jednej z miejscowych chat. I tu wkraczamy w największą tajemnicę tej historii, bo pomimo zwycięstwa, mimo rozgromienia Wieletów, Pogan, Wolinian, Wichmana, mimo zdobycia, dojścia wreszcie do ujścia Odry, Pomorze nie stało się częścią Polski. Nie ma o tym tak naprawdę ani słowa w kronikach. No dobrze, ktoś mógłby powiedzieć, że przecież Słowianie nie mieli swoich kronikarzy i Niemcy nie chcieli o tym napisać, ale pojawiają się tutaj jeszcze inne rzeczy, o których opowiem teraz. Nie ma przecież też reakcji Kościoła, tej najpotężniejszej wtedy ekspandującej siły. Nie ma śladów reorganizacji administracyjnej. To też by był dowód na podbicie Pomorza przez młode państwo Mieszka. Za to mamy coś absolutnie innego. Powtarzające się w źródłach informacje o buntach, ponownym odrzucaniu chrześcijaństwa, znów płonących grodach i odmowie płacenia tego najważniejszego, czyli danin księciu. Bo Pomorzanie być może przyjmowali chrzest tylko i wyłącznie wtedy, gdy mieli nóż pod gardłem. A gdy ten nóż nagle znikał, oni też zmieniali błyskawicznie swoje podejście i poglądy. I archeologicznie widać też, że grody w rejonie Kołobrzegu były niszczone, ale nie przejmowane. Jeżeli nawet jakiś gród Pomorzan został ostatecznie zdobyty, to nasza załoga nie była w stanie go najpewniej na dłużej utrzymać. Dlatego coraz więcej badaczy, nie tylko ja, stawia dziś coraz bardziej odważną tezę. Mieszko nigdy Pomorza nie podbił. W najlepszym razie schołdował niektóre wybrane fragmentarycznie regiony, a w najgorszym po prostu je splądrował i zrobił to samo, co robili margrabiowie z Niemiec. I być może to Mieszko wymuszał posłuszeństwo terrorystycznymi najazdami, tak samo jak robili to wszyscy inni dookoła.
Właśnie może dlatego tuż po zwycięstwie nad Wichmanem Mieszko przestawia politykę na zupełnie inne tory. Już nie pomoże. Teraz celem staną się Czechy. Może zrozumiał, że nie da rady zająć tego Pomorza. To wciąż ziemia pełna bogactwa, ale też pełna gniewu i niechęci wobec Polan z Wielkopolski. Gdy patrzymy na dzieje kolejnych władców, spójrzcie na to, Chrobrego, Krzywoustego, widzimy, że Pomorze zawsze jest problemem. Jest teatrem wojennych działań. To kraina, która nie daje się łatwo zdobyć, podporządkować, ujarzmić. I ostatnim aktem pomorskiej epoki Mieszka jest bitwa pod Cedynią, ale to nie jest bitwa znowu o Pomorze. To bitwa o granicę wpływów nad Pomorzem. To jest subtelna, może mała, ale w gruncie rzeczy ogromna różnica, bo diabeł zawsze tkwi w szczegółach. Margrabia Chodon, niezadowolony ze wzrostu potęgi Mieszka, rusza przeciw niemu bez zgody cesarza. I znów Mieszko odnosi sukces, stosując spryt, rozpoznanie terenu i manewr oskrzydlający, który wykonał jego brat, Czcibor. Tym razem jest to członek jego rodziny, który nie dał się zabić. Cedynia jest zwycięstwem, naszym zwycięstwem, ale czy na pewno było to zwycięstwo? Mógłbym nawet powiedzieć, że wręcz przeciwnie, to symbol końca ambicji i ekspansji na północ, raczej porażka. Po Cedynii Mieszko już tam przecież nie wraca. Przestaje w ogóle interesować się Pomorzem wojskowo. Zaczyna odsuwać od siebie tę przeklętą krainę, gdzie tyle wycierpiał. Tak jak odsuwa się obsesję, która okazała się niebezpieczna i mogła go zgubić. Mógłbym powiedzieć, że tak kończy się pomorska wielka epopeja Mieszka. Nie jest to żadne zwycięstwo, jest to bardziej niejednoznaczność. Pomorze nie jest ani zdobyte, ani też utracone. To oczywiste. Najogólniej mógłbym powiedzieć, że jest poza po prostu jego zasięgiem. Jest krajobrazem, który odmawia podporządkowania. Jest raną, zabliźnioną i równocześnie przestrogą, a przede wszystkim jest jednym z największych przemilczeń polskiej historii średniowiecza, bo gdybyśmy chcieli opisać faktycznie, jak wyglądała tamta wojna, musielibyśmy przyznać na pewno jedno. Mieszko próbował złamać Pomorzan, ale nigdy mu się to nie udało, wbrew temu, co zostało zapisane w czasach nam bliżej współczesnych. I może właśnie dlatego jego syn, Chrobry, wolał ciągnąć się na Czechy, na Ruś, po Prusy, wszędzie tam, gdzie zwycięstwo było bardziej namacalne. Pomorze pozostało obcą wyspą na północy, krainą silniejszą niż wielu chciało wierzyć, tylko krainą być może zblokowaną, miejscem, którego nie dało się tak łatwo zdobyć, a których dzieje często opowiadano tak, by nie psuła obrazu twórcy Wielkiego Państwa Polskiego. Jeśli spojrzymy na to bez legend, bez mitów i prawdzie w oczy, zobaczymy Mieszka nie jako nieomylnego wodza, lecz jako człowieka, który uczył się na własnych błędach, który ponosił jednak klęski, ale, co ważne, po nich wszystkich wrócił silniejszy. Jego zwycięstwo nie polegało na podboju Pomorza siłą, pięścią, wojskiem, lecz na czymś całkowicie innym. Pewnym zrozumieniu, że prawdziwe budowanie przyszłego państwa nie polega na niszczeniu wszystkiego wokół, jak robili to też sąsiedzi, lecz na wyborze tego, co jest możliwe najlepsze. I że czasem władca musi coś odpuścić krainę czy ziemię, której nie potrafi podporządkować, by zbudować coś trwalszego gdzieś indziej. I być może tego nie potrafili jednak w przeciwieństwie do niego odpuścić polscy historycy. A czy wy tutaj na koniec już tego filmu zgadzacie się ze mną, czy też nie? Czy uważacie, iż Mieszko rzeczywiście podbił Pomorze, a może w ogóle go nie zdobył? I oczywiście dziękuję za uwagę stałym widzom, a jeśli jesteś tutaj nowy, to pamiętaj o subskrypcji. Do usłyszenia, pozdrawiam wszystkich serdecznie.